Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o politycznym trzęsieniu w Niemczech. Nagle dowiedzieliśmy się, że niemiecki rząd może upaść i dojdzie do przedterminowych wyborów. Co się stało? Dlaczego do tego doszło? Jakie mogą być tego konsekwencje? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem, z którym połączę się w Warszawie. Mój gość jest w Warszawie, a ja jestem jeszcze w Kijowie, tuż przy Majdanie Niezależności. Nie spodziewałem się, że będę rozmawiał w Kijowie o Niemczech, no ale ta sytuacja nas zaskoczyła. Te programy mogę robić dzięki patronom, więc bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają Układ Otwarty. To bardzo ważne, dzięki temu ten program jest całkowicie niezależny, merytorycznie, politycznie, biznesowo pod każdym względem. I żeby taki pozostał, to wsparcie jest potrzebne, więc jeśli Państwo chcielibyście dołączyć do tego grona, bardzo serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Pozdrawiam też mecenasów. Jeśli Państwo chcieliby zostać, żeby Wasza firma została mecenasem, zapraszam do kontaktu. A teraz już łączę się z Warszawą. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Kamil Frymark, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co się stało w Berlinie? Tak, rzeczywiście wczoraj wieczorem doszło do trzęsienia ziemi, tak jak pan wspomniał, w zasadzie nie do końca oczekiwanego. Były pewne sygnały o tym, że koalicja w Niemczech może upaść, natomiast nie było to absolutnie przesądzone. I wczoraj wieczorem około godziny 21 zaczęły schodzić takie meldunki, że rzeczywiście kanclerz Scholz zdymisjonował ministra finansów Christiana Lindnera. No i trzeba wspomnieć, że to jest jego współkoalicjant był, czyli przewodniczący liberałów, który w związku z tym opuścił koalicję. Formalnie stało się to dziś, a koalicja złożona z SPD, z Zielonych i FDP przestała istnieć tak naprawdę. I od tego momentu rządzi rząd mniejszościowy w Niemczech. Takie rzeczy dzieją się w wielu państwach i nie jest to nic niezwykłego, ale w niemieckiej polityce to jednak jest coś niezwykłego. Tam koalicje trwają wiele lat, ta polityka jest niezwykle, czy była do tej pory niezwykle stabilna. Jakie jest tego tło? No bo to trochę wygląda tak, jakby się stało pod przykryciem tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych. Wręcz to pierwsze komentarze były takie, jakby to był efekt tego, co się stało w Stanach. Podejrzewam, że to nie ma nic wspólnego, ale proszę nam wyjaśnić, co takiego się działo wcześniej, co doprowadziło do rozpadu tej koalicji i tak bardzo mało popularnego rządu. Po pierwsze, tak jak pan wspomniał, koalicje w Niemczech cechują się dużą stabilnością. To wynika między innymi z ustawy zasadniczej, z takiego ładu konstytucyjnego, który gwarantuje kanclerzowi dość dużą stabilność właśnie tych rządów, aby do takich kryzysów, jak mamy w tej chwili, nie dochodziło co najmniej zbyt często. Natomiast należy też powiedzieć, że od dłuższego czasu w Niemczech mamy taką sytuację nieprzewidywalną, to znaczy, że ta pewność, z którą mieliśmy wcześniej do czynienia, kto będzie rządził, ile lat, jak długo trwają te kadencje, to było jasne od początku do końca urzędowania kanclerza. To się skończyło co najmniej od momentu pojawienia się na scenie politycznej AfD i od wejścia tej partii do Bundestagu. I to wszystko sprawiło, że trudniej budować koalicje, a one są złożone z 3 partnerów. Ta przynajmniej była złożona z 3 partnerów, czyli z SPD i Zielonych, który profil polityczny, pewne program tych partii był w miarę spójny. Oczywiście każda z tych partii miała swój koloryt, natomiast co do zasady one miały podobną, bardziej socjaldemokratyczną, lewicową, w części proklimatyczną wizję przyszłości Niemiec. No i do tego doszła FDP, która była potrzebna do zbudowania koalicji w 2021 roku. Tylko że to partia, która generalnie ma inne założenia programowe.
zdecydowanie bardziej liberalne, jak sama nazwa wskazuje, czyli dążąca do chociażby utrzymania finansów publicznych w bardzo ścisłym rygorze, sprzeciwiająca się podwyższaniu podatków, a raczej dążąca do ich obniżania. I to był jeden z takich zasadniczych problemów, że te partie były programowo różne. I to nie jest oczywiście tak, że dopiero w ostatnich tygodniach zauważyliśmy te nawarstwiające się problemy. One były od dłuższego czasu widoczne w Niemczech w tej koalicji i w zasadzie najlepiej obrazowały to negocjacje budżetowe. W zasadzie od początku. Każdorazowe negocjacje budżetowe w tej koalicji kończyły się w zasadzie kryzysem tej koalicji. Wielogodzinnymi nocnymi obradami, których przypomnijmy, jak Scholz dochodził do władzy w 2021 roku i mówił, że właśnie, że to jedna z metod kanclerz Merkel i że do tego on nie chciałby wracać. Szybko okazało się, że również w jego rządzie taki sposób negocjacji po prostu został przejęty i wykuwano zręby tych porozumień. Osiągano pewien kompromis. Oczywiście każda z partii musiała coś oddać ze swojego portfolio programowego, natomiast partią, która bardzo szybko wychodziła przed szereg, mówiąc kilka dni po osiągnięciu tego kompromisu, że tak naprawdę nam nie wystarcza to, co ustaliliśmy przed chwilą, musimy zrobić jeszcze jeden krok do przodu, to byli właśnie liberałowie z FDP. Dlatego, że nie chodziło tylko o program i o to, aby jeszcze bardziej wyostrzyć swoje postulaty programowe, tylko liberałowie pod wodzą Christiana Lindnera tracili poparcie w sondażach, a także przegrywali kolejne wybory landowe. W Niemczech jest tak, że generalnie kampania wyborcza toczy się przez cały czas. Zawsze mamy wybory w jakimś z landów, na przykład najbliższe odbędą się w Hamburgu w marcu, a ostatnie wrześniowe w landach wschodnich, czyli w Turyngii, w Brandenburgii i w Saksonii w zasadzie również były takim małym trzęsieniem ziemi, to znaczy wyniki bardzo silnie wzmacniające AfD i taką nową partię protestu BSW Sary Wagenknecht. I ten kontekst wyborów landowych zmuszał również liberałów do tego, aby jeszcze bardziej akcentować swoją obecność w tym rządzie ze swoimi postulatami. I obecna sytuacja wynika z tego, że liberałowie doszli do wniosku, że już nie mogą dłużej oczekiwać spełniania ich postulatów, bo już nikt nie był na to gotowy po drugiej stronie. No a z drugiej strony było takie przekonanie wśród liberałów, ale także wśród SPD i częściowo Zielonych, że w zasadzie nie ma na co czekać. To znaczy, że każdy kolejny tydzień czy miesiąc takiej polityki, również chaosu w Niemczech, będzie prowadził do spadku poparcia dla tych partii, co oznacza co innego dla tych wszystkich trzech koalicjantów. To znaczy dla SPD spadek poparcia oznacza, że ono jest słabe, ale cały czas stabilne na poziomie 15%. Dla Zielonych stabilne na poziomie 10%, ale dla FDP to poparcie wahało się w granicach 5%, co powodowało ogromny znak zapytania, czy ta partia wejdzie po raz kolejny do Bundestagu. A oni pamiętają doskonale smak właśnie bycia opozycją pozaparlamentarną, gdy przez jedną kadencję po rządach właśnie z kanclerz Merkel z tego Bundestagu pozostali jakby poza Bundestagiem. To prowadziło do tego, że... Ale ta sytuacja prowadzi do tego, że jeśli będą przedterminowe wybory w marcu, no to jest bardzo prawdopodobnie, że SPD i Scholz nie wrócą do władzy, a na pewno nie będą główną partią rządzącą i tą władzę utracą szybciej, niż gdyby utracili ją w normalnym trybie wyborczym. To była właśnie kluczowy czynnik do tego, że Scholz nie myślał o rozpisaniu, mówiąc kolokwialnie, przedterminowych wyborów wcześniej. On starał się jak najdłużej utrzymać swoją pozycję, wychodząc z założenia, że urząd kanclerza go wzmacnia. Po pierwsze dlatego, że ma do prowadzenia kampanii wyborczej odpowiednie środki, narzędzia całej administracji państwa w ramach przyjętych reguł. Po drugie dlatego, że może mimo wszystko starać się narzucać pewną agendę również polityczną. Natomiast presja również ze strony
wewnątrz SPD na to, aby wykonać jakiś ruch i doprowadzić do wcześniejszych wyborów, była coraz większa. To znaczy, to też wynikało z tego spadającego poparcia i obawy, że jeżeli poczekamy jeszcze do marca na przykład, albo do kwietnia czy wakacji, no to już w zasadzie nie będzie czego zbierać, bo to poparcie osiągnie, nie wiem, 10% po prostu, nawet jako ten słabszy teoretycznie koalicjant w przyszłym rządzie, powiedzmy z Hadecją, ta pozycja byłaby zupełnie inna niż w przypadku 15, 16, 17%. Tam jeszcze oczywiście odgrywało taką rolę przekonanie Scholza, to takie jego osobiste, że będzie potrafił na ostatnich metrach kampanii wyborczej, tej, która była zaplanowana dopiero na drugą połowę, czy na lato przyszłego roku tak naprawdę, bo regularnie wybory miały się odbyć pod koniec września 2025 roku. I Scholz zakładał, że po pierwsze poprawią się dane gospodarcze, bo to jest element, który bardzo negatywnie w tej chwili wpływa na sondaże w Niemczech, a po drugie, że on będzie podobnie jak w poprzedniej kampanii wyborczej potrafił odwrócić negatywne nastroje i wygra te wybory. Większość analityków i obserwatorów sceny politycznej trochę nie bardzo wiedziała, skąd on czerpie tego typu przypuszczenie, bo w zasadzie obiektywne liczby czy sondaże na to nie wskazywały, ale to było jego stanowisko do dzisiaj. To jest o tyle ważne, że w niemieckim systemie konstytucyjnym to od kanclerza tak naprawdę zależy, kiedy złoży wniosek o wotum zaufania. Nikt inny nie może go do tego tak naprawdę zmusić i stąd wczorajsze oświadczenie Scholza, że zamierza zwrócić się z takim wnioskiem do Bundestagu na początku stycznia, tak by głosować je 15 stycznia i powiedzmy do końca marca przeprowadzić wybory. Co może się stać w tym czasie? Znaczy, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz? Czy wygląda na to, że będzie rządziło CDU i wtedy nastąpi pewna zmiana w niemieckiej polityce? Jaka? No to też o tym chciałbym pana zapytać, zwłaszcza z naszego punktu widzenia. No bo ten rząd był rzeczywiście coraz mniej popularny i wewnątrz, no bo tych złych sygnałów płynących z Niemiec i wokół Niemiec było coraz więcej, tak? I dotyczących niemieckiej gospodarki, i dotyczących polityki zagranicznej, wspierania Ukrainy, relacji z Polską też wcale pomimo zmiany rządu w Polsce nie poprawiły się, tak? Teraz w Stanach po wyborze Donalda Trumpa na pewno przyjdzie również czas trudny dla relacji niemiecko-amerykańskich, a zwłaszcza gdyby ten rząd był. Co może się zmienić w tym przyszłym rządzie? I czy pan też podejrzewa, że to będzie rząd, w którym głównym graczem będzie CDU? Na pewno Hadecja jest najlepiej przygotowana do tych wyborów. Hadecja pod wodzą Friedricha Merza, który jest niekwestionowanym liderem w tej chwili CDU, odrobiła lekcję z poprzedniej fatalnej kampanii wyborczej, w której doszło do szeregu wewnętrznych sporów, kłótni programowych i personalnych. W tej chwili partia jest skonsolidowana, ma lidera, który wie, czego chce i jak osiągnąć ten sukces, czyli tak naprawdę zdobyć urząd kanclerza, bo o to gra w tej chwili Hadecja. Już wcześniej zdecydowano o tym, że to właśnie Merz będzie głównym kandydatem w tych wyborach, a nie Markus Söder, czyli premier Bawarii, jego wewnętrzny konkurent tak naprawdę. To jest specyfika partii chadeckiej, że te dwa ugrupowania muszą się zgodzić na jednego kandydata. W poprzednich wyborach bardzo utrudniło to dobry występ Hadecji w wyborach. Teraz tego problemu nie ma. W związku z tym Scholz zmaga się w ogóle z innym przeciwnikiem, z partią, która jest bardzo dobrze przygotowana do tych wyborów personalnie. Po drugie programowo. To znaczy Hadecja znowu wyciągnęła lekcje z ostatnich lat tak naprawdę i po pierwsze już w maju tego roku po procesie kilkunastomiesięcznych przygotowań, konsultacji wewnątrz partii przygotowała takie zręby programu zasadniczego. To jest taka kategoria w Niemczech ustalania programu na kilka lat i potem na jego podstawie tworzy się program wyborczy, który oczywiście Hadecja dopiero stworzy, ale tę bazę solidną już ma i ona jest niepodważana w partii. Więc to jest na pewno zaleta kolejna Hadecji. No i dokonała korekty kursu, bardziej
w stronę konserwatyzmu zdecydowanie. I tutaj mówimy między innymi o polityce migracyjnej, która w zasadzie pod rządami Scholza, pod rządami Merza, mam na myśli w Hadecji, no, uległa zdecydowanie zaostrzeniu wobec tego, co prezentowała kanclerz Merkel, co podoba się z kolei większości wyborców Hadecji i z takim profilem Hadecja, ciesząca się popularnością 33 do 35 nawet procent w sondażach w tej chwili, ma duże szanse, aby zdobyć pierwsze miejsce w tych wyborach. To byłby bardzo silny mandat. No przy czym pozostaje pytanie, z kim tworzyć ewentualny rząd po tych wyborach. I tutaj jest oczywiście za wcześnie, żeby wyrokować, kto to będzie, dlatego że jeszcze nie jesteśmy nawet na etapie, nie mamy ustalonej daty wyborów. Natomiast te sondaże, które mamy dzisiaj, one wskazują na z jednej strony poparcie dla SPD rzędu 15% i to byłby jeden z możliwych koalicjantów w przyszłym rządzie dla Merza. Z drugiej strony są Zieloni, którzy cieszą się 10% poparciem. W samej Hadecji jest dość duży spór, czy z Zielonymi należy tworzyć ewentualną koalicję teoretyczną, jeżeli by takich teoretycznie starczyło tych głosów na taką koalicję, dlatego że na przykład CSU, ta partia bawarska, bardzo się temu sprzeciwia. To konserwatywne skrzydło nie jest za otwarciem się na koalicję zieloną, chociaż należy powiedzieć, że w Landach taka koalicja się sprawdza. Bardzo dobrze funkcjonuje w nadrenii północnej Westfalii, w Szlezwiku-Holsztynie też jest bardzo popularna, a w Badenii odwrócona co prawda, tam jest pod wodzą Zielonych, ale również z CDU ma się całkiem dobrze. W związku z tym ten model też ma swoich zwolenników w Hadecji. No ale nie wiemy też, jaki będzie wynik AfD, która ciągle rośnie, jaki będzie wynik partii Zary Wagenknecht i czy oni nie stworzą tak dużej siły, że trzeba będzie coś z nimi zrobić, że nie da się ich zupełnie ominąć. To dzisiaj się wydaje trudne do wyobrażenia, ale już tyle rzeczy się dzieje w wyborach, jak patrzymy na Stany Zjednoczone i na skalę zwycięstwa Donalda Trumpa, że wiele rzeczy może nas zaskoczyć. To jest partia radykalnie lewicowa. Tak, radykalnie lewicowa, która co ciekawe ma również część postulatów wspólnych z skrajną prawicą. I to dotyczy przede wszystkim polityki zagranicznej i tutaj wspólnej prorosyjskości i antyukraińskości zarazem. To znaczy to są dwa ugrupowania, które w kampanii na wschodzie jednoznacznie opowiadały się za tym, żeby wstrzymać pomoc dla Ukrainy, aby przywrócić chociażby działalność gazociągu Nord Stream i bardzo dobrych relacji niemiecko-rosyjskich. Wiedząc o tym wszystkim, co się wydarzyło, o trwającej wojnie i o tym, kto jest agresorem, a kto się w tej wojnie broni, ale to się spotkało z pozytywnym bardzo odzewem wśród Niemców na wschodzie. To jest szokujące, nie, dla nas, kiedy są dwa ugrupowania, jedno średniej wielkości, a drugie już duże, a do tego, które są akceptowane przez Niemców, a które mówią właśnie to, co mówią. W sytuacji, zwłaszcza ja tutaj mówiąc z Kijowa, czuję to mocno, tak, gdzie widzimy te setki tysięcy ofiar i zniszczenia, a jednocześnie jest jeszcze partia SPD, która się zachowuje może nie tak jednoznacznie jak AfD i partia Wagenknechta, ale no, zachowuje się dwuznacznie bardzo często i ta ich pomoc jest taka no, kontrowersyjna. Ich postawa wobec Ukrainy, czyli tak naprawdę połowa Niemców, możemy powiedzieć tak, ma taki stosunek, ma zupełnie inny stosunek do tej wojny niż my. Tak, to będzie też bardzo ważny element na pewno kampanii wyborczej. On nie będzie dominował, bo zakładam, że kampania wyborcza będzie jednak skoncentrowana wobec dwóch tematów wewnętrznych. To znaczy pierwszy to będzie gospodarka, jakie są pomysły na reformę obecnego stanu, czy wyjścia z takiej, może nie zapaści, ale z bardzo złej koniunktury, czy w tej chwili z jakiej znajduje się niemiecka gospodarka. A po drugie,
to będzie kwestia kryzysu migracyjnego, jak nim zarządzać i ograniczyć migrację. I tutaj jeszcze wrócę do tych dwóch partii, AfD i BSW, bo one również mają w tym wymiarze wspólne postulaty za ograniczeniem radykalnym imigracji do Niemiec. I to będzie bardzo ciekawe, jak te dwa ugrupowania w samych Landtagach w Turyngii, w Brandenburgii i w Saksonii będą zgłaszały pewne wspólne postulaty, bo taka współpraca jest co najmniej możliwa, prawdopodobnie do niej dojdzie. Natomiast na płaszczyźnie federalnej nie spodziewałbym się na razie przejęcia rządu na przykład przez te dwa ugrupowania, bo od tego jesteśmy bardzo daleko. Natomiast stawką tych wyborów będzie ewentualne zdobycie przez te oba ugrupowania poparcia w okolicach 33%. To dawałoby możliwość blokowania na przykład zmian w ustawie zasadniczej, czy pewne kwestie, blokowania pewnych kwestii związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, co już znowu wprowadziłoby pewien element braku takiej przewidywalności, którą do tej pory znaliśmy w niemieckiej polityce. Porozmawiajmy, co to znaczy z naszej perspektywy, z perspektywy Polski i z perspektywy Ukrainy. Jaką politykę może prowadzić nowy rząd, zakładając, że główny głos w nim będzie miało CDU, Friedricha Merza. Co się może zmienić w stosunku Niemiec do wojny, do wsparcia dla Ukrainy, zwłaszcza wobec tego, że w Stanach Zjednoczonych zmienił się prezydent. Jaka może być relacja do Polski, ale to w drugiej części porozmawiajmy. Najpierw skupmy się na stosunku do Ukrainy. Myślę, że powinniśmy wziąć pod uwagę dwa czynniki. Przede wszystkim fakt, że tak jak pan sam wspomniał, duża część niemieckiego całego społeczeństwa ma dość sceptyczny stosunek do zwiększania tej pomocy. I to prowadzi do takiej konkluzji, że radykalnej zmiany trudno ją sobie w tej chwili przynajmniej wyobrazić, mówiąc ostrożnie. To jest pierwszy element. Natomiast drugi, który jest bardzo radykalnej zmiany, czyli tak naprawdę realizacji, bo radykalną zmianą byłoby realizacja tego, co zapowiedział Scholz, bo Scholz wygłosił ważne przemówienie dawno temu, z którego prawie nic nie wynikało, jeśli chodzi o praktykę, poza szumem i ekscytacją nas wszystkich, którzy to komentowaliśmy i analizowaliśmy. Mówię o Zeitenwende. Czy rozumiem, że uważa pan, że CDU też nie będzie próbowało zrealizować tej wcześniejszej zapowiedzi Scholza? To znaczy, myślę, że na pewno Scholz będzie się starał o nowe otwarcie. Retorycznie to Merz, przepraszam. Retorycznie to rzecz jasna, natomiast w konkretnych działaniach to mimo wszystko będzie uzależnione od koalicjanta, z którym będzie rządził. Jeżeli będzie to Scholz, no to będzie to kwestia, która mimo wszystko będzie w tej nowej koalicji, ewentualnie chadecko-espedowskiej, kością niezgody. Kolejny element, który raczej nie pozwoli na radykalne zwiększenie tej pomocy, to będą kwestie budżetowe. Znaczy niemiecki budżet w tej chwili raczej będzie szukał oszczędności oraz wydawania środków na kwestie wewnętrzne, na spójność socjalną, na pomoc dla swoich obywateli, niż na inwestycje w bezpieczeństwo Ukrainy. Przy czym należy zaznaczyć, że myślę, że tutaj zmiana będzie, jeżeli chodzi o niemiecką Bundeswehrę. To jest element, który dla CDU jest bardzo ważny i tutaj widziałbym pewną szansę na przykład zwiększenie tych wydatków trwałe, a nie tylko w ramach specjalnego funduszu. A stosunek do Rosji i do przeszłości niemiecko-rosyjskiej bardzo kontrowersyjnej przecież i Nord Stream 2 i wszystkich innych relacji między tymi dwoma krajami? To też będzie dla nowego rządu o tyle trudny temat, że Merz w trakcie spotkań kampanijnych w ubiegłych latach w landach, które też w ośrodku obserwowaliśmy, bardzo często powtarzał, że o ile oczywiście z Putinem i z obecną administracją w Moskwie żadnych układów być nie może, to Rosja nadal
zawsze na tej karcie światowej będzie ogromnym mocarstwem, z którym na razie trzeba było się liczyć. I myślę, że to myślenie to się nie zmieni. To znaczy, że w jakiejś perspektywie w pewną układankę ładu politycznego w Europie Rosję będzie trzeba wkomponować. To jest zbyt głęboko zakorzenione również po stronie CDU, by mogło się to I szybko... pańskim zdaniem to się nie zmieni? Myślę, że to radykalnie się w najbliższym czasie nie zmieni, również w następnych wyborach. Oczywiście, jeżeli koalicjantem chadeków byliby Zieloni, wtedy o taką zmianę byłoby prościej, dlatego że wewnątrz rządu impulsy wychodzące z tej administracji byłyby inne, szłyby w innym kierunku. Natomiast jeżeli będzie to SPD bądź koalicja złożona z 3 w ogóle partnerów, to o taką spójność również w polityce wobec Rosji i bezpieczeństwa będzie trudno. A jeśli jeszcze do Polski za chwilę przejdziemy, a jeszcze porozmawiamy o tym czynniku amerykańskim i w kontekście bezpieczeństwa, czy wiadomo czego chce Donald Trump chce, żeby państwa europejskie znacznie poważniej podeszły do kwestii bezpieczeństwa, znacznie bardziej zaangażowały się również finansowo w utrzymywanie Paktu Północnoatlantyckiego, no i żeby odegrały również ważną rolę w dostarczaniu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, jeśli dojdzie do zakończenia wojny. No a Trump mówi wprost, że musi do tego dojść w krótkim czasie. Jakie może być tutaj stanowisko i polityka nowego niemieckiego rządu? Myślę, że na pewno nowy rząd pod ewentualnym, cały czas spekulujemy, bo nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale pod wodzą Merza będzie bardziej skłonny zaangażować się w taką obronę, te pewne działania podejmie. Natomiast zawsze to jest ocena skali, to znaczy na ile my uważamy, że to już jest ten przełom, którego my oczekujemy, czy także Ukraina, a na ile to będzie dużo z perspektywy samych Niemców, dużo więcej niż na przykład robi w tej chwili Scholz i czy to będzie wystarczające. Na pewno nowy niemiecki rząd, jeżeli byłby tworzony przez chadeków, i zwłaszcza pod wodzą Merza, to on ma bardzo dobre stosunki w Ameryce. Jest generalnie pielęgnuje te swoje kontakty, jeżeli chodzi o stosunki transatlantyckie, również z republikanami. Tak, i z MAGą też są kiedyś częścią, a teraz już dominującym nurtem w partii republikańskiej. Tak, na pewno w tym takim establishmentowym republikanizmie, który wcześniej był dominujący, to Merz jest tam dobrze rozpoznawalny, natomiast myślę, że oczywiście będą starali się również w tych nowych frakcjach szukać pewnych kontaktów i to bez wątpienia. Natomiast na ile to będzie skuteczne i dojdzie do takiej całkowitej czy bardzo radykalnej zmiany tej polityki, no tutaj bym był raczej ostrożny. Generalnie rzadko się zdarza tak, że ta niemiecka polityka zagraniczna i bezpieczeństwa radykalnie się zmienia, nawet pod wpływem takich wystąpień jak Zeitenwende Olafa Scholza. No tak, ale mamy do czynienia tutaj z 2 wydarzeniami takimi spektakularnymi, znaczy jednym wyborem Donalda Trumpa i to z taką większością na prezydenta przy jednocześnie dominacji obu amerykańskich izb, znaczy republikańskiej dominacji w obu amerykańskich izbach i trzęsienia ziemi politycznego w Niemczech, prawdopodobnej zmiany rządów. Poprzednia administracja i za poprzedniej swojej kadencji Trump był mocno krytyczny wobec Niemiec, zwłaszcza krytyczny wobec Niemiec był ambasador ówczesny Richard Grenell, który teraz ma odgrywać ważną rolę w nowej administracji. Czy w przypadku zmiany politycznej w Niemczech jest szansa, że te turbulencje między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi rządzonymi przez administrację Trumpa nie będą aż tak wielkie, czy raczej to i tak jest skazane te relacje na duże napięcia? Myślę, że obawa i strach przed Trumpem w Niemczech jest generalnie powszechny. To znaczy, to było On widać, jest groźniejszy niż Władimir Putin. To w Berlinie wiedzą. To doskonale widać po reakcjach i niedowierzaniu, kolejnym szoku, jak można było przeczytać i usłyszeć w niemieckich mediach, a także ze strony niemieckich polityków. Bez wątpienia z wyboru Jakie Trumpa... były te reakcje, proszę powiedzieć, bo nie wszyscy pewnie nasi słuchacze zdążyli do tego dotrzeć w międzyczasie.
Najbardziej z wyboru Trumpa cieszyła się AfD, która już przed zdobyciem jeszcze przez Trumpa tych 270, tej granicy, przekroczenia tej granicy 270 głosów elektorskich złożyła gratulacje Trumpowi. Natomiast pozostałe partie były zdecydowanie bardziej wstrzemięźliwe, chociaż również Scholz oczywiście pogratulował zwycięstwa prezydentowi elektowi tak naprawdę. Ale jaki był ton w relacji, w mediach, takich dyskusji? Czy to była histeria taka, że to już koniec świata, teraz to już naprawdę Putin to, wojna na Ukrainie to było ciężko, no ale Trump to naprawdę już jest koniec planety? Tak, zdecydowanie tak. Ten ton był bardzo histeryczny, bardzo zaniepokojony, mówiący o tym, że w zasadzie teraz już dawno Niemcy powinny wypełniać swoje obowiązki, a teraz jeszcze ze zdwojoną siłą i będzie to Niemcom wytykane na każdym kroku. To był taki dominujący ton. Przy czym pojawiały się również komentarze, że należy tym bardziej dążyć do przyspieszonych wyborów, aby uporządkować sytuację wewnątrz Niemiec i aby z Trumpem mógł negocjować ktoś z silnym mandatem wewnętrznym, bo Scholz takiego nie miał. Okej. Ale rozumiem, że jest szansa, że nowy kanclerz Niemiec będzie miał w miarę normalne relacje i też nie będzie postrzegany przez Donalda Trumpa jako przeciwnik polityczny. Nie wiem, jak Trump będzie postrzegał Niemców. Myślę, że ten aspekt jednak wywierania presji będzie cały czas obecny. Natomiast po stronie niemieckiej na pewno będzie próba łagodzenia i również wychodzenia naprzeciw pewnym oczekiwaniom amerykańskim, zwłaszcza w tej kwestii bezpieczeństwa i obronności, gdzie tutaj ta wizja chadeków jest jednak bliższa amerykańskiemu spojrzeniu również w tej przyszłej administracji niż wizja Scholza i obecnego rządu. Porozmawiajmy o relacjach polsko-niemieckich. Na ile one mogą się zmienić? Czy może dojść wreszcie do jakiejś zmiany i takiej traktowania Polski, niezależnie od tego, kto w Polsce rządzi, w sposób partnerski? Czy mentalnie CDU inaczej postrzega Polskę niż dotychczas postrzegali ją niemieccy politycy patrzący z góry, pouczający, i to właśnie ten ton był zawsze obecny. Zmienił się rząd i to w Polsce i to właściwie nie zmieniło się, nie miało to znaczenia. Czy pańskim zdaniem z CDU może być inaczej? Czy to po prostu potrzebna jest jeszcze w ogóle zmiana generacyjna w niemieckiej polityce, w niemieckim życiu publicznym, żeby Niemcy dostrzegli, że Polska już nie jest tym biednym krajem, który nie wiadomo czego chce, tylko że jest to jedno z czołowych państw europejskich? Wydaje mi się, że te dwa aspekty będą się na przemian łączyły. To znaczy, z jednej strony dojdzie myślę, że jest szansa przynajmniej na nowe otwarcie z różnych przyczyn. Zarówno dlatego, że chadecy, sam Merz starał się o utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami różnych opcji politycznych w Polsce, to po pierwsze. Po drugie, że starał się tę wiedzę i jego środowisko też poszerzać o Polsce. To jest pierwszy element. Po drugie, myślę, że będzie starał się poprzez różne gesty pokazać, że Europa Środkowo-Wschodnia, w tym przede wszystkim Polska, jest dla niego również ważna i w tym takim postrzeganiu europejskim ten element czy stronę polską będzie starał się tutaj również jakoś wyeksponować. To bez wątpienia jest szansa obustronna na nowe otwarcie. Zawsze nowy rząd do tego służy. Natomiast byłbym sceptyczny mimo wszystko, jeżeli chodzi o postrzeganie Polski na przykład gospodarczo, bo o ile doskonale wiemy, że ta wymiana handlowa, jak ważnym partnerem handlowym Polska jest dla Niemiec, to cały czas nie przebija się do wiedzy większości Niemców. To nie jest obecne w niemieckiej prasie czy radiu, nie mówiąc już o podręcznikach do historii i o stanie wiedzy młodych Niemców o Polsce. I tutaj potrzeba pokoleń, i to pewnie nie jednego, aby to się zmieniło. Przy czym należy też pamiętać, że to niemieckie społeczeństwo się zmienia. To nie jest tak, że to jakby jest taka sama generacja czy o podobnym profilu, tylko bardzo dużo jest
nowych Niemców, którzy muszą się oswajać również z Polską i to jest dla nich na pewno wyzwanie. Myślę, że Merz i jego koalicjant, jeżeli byliby to zieloni, no to otwarcie też mogłoby być bardziej takie ofensywne, jeszcze większe. Jest tutaj szansą na część wspólnych projektów. Ale należy też pamiętać cały czas, że mamy dość sporo różnych problemów, które są stałe w stosunkach polsko-niemieckich, od energetyki przez kwestie również patrzenia na politykę bezpieczeństwa i Rosję, aż po kwestie historyczne. No i tutaj byłbym raczej ostrożny w mówieniu o pewnych przełomach. Zapewne też relacje ze Stanami Zjednoczonymi mogą być takim problemem, no bo Niemcy nie patrzą życzliwym okiem na poprawianie się relacji, na bilateralne relacje polsko-amerykańskie. Wręcz ostatnio słyszałem w takiej dyskusji zarzuty padające wobec nas. To brzmiało dosyć groteskowo, kiedy jeden z niemieckich generałów mówił o tym, miał zarzuty wobec Polski, że my w ogóle jakby utrzymujemy jakieś bardzo bliskie bilateralne stosunki w kwestiach bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi, że powinniśmy to robić wyłącznie poprzez NATO, no bo przecież to my Niemcy jesteśmy tym głównym partnerem i podejrzewam, że tu zapewne Donald Trump, administracja Donalda Trumpa będzie utrzymywała z Polską, będzie starała utrzymać z Polską jakieś lepsze bilateralne relacje, więc tu też mogą powstać nowe napięcia. Tak, tych napięć jest i będzie całkiem sporo, przy czym myślę, że akurat w przypadku tych relacji transatlantyckich zrozumienie na przykład ewentualnego kanclerza Merza dla takich ruchów byłoby większe, ale to postrzeganie, o którym pan mówił, które jest tak naprawdę głębiej w niemieckiej świadomości i w takiej administracyjnej też strefie, czy wśród wyższych urzędników i wojskowych, no, tego nie da się zmienić z dnia na dzień. To będzie trwało i tutaj ogromną pracę do wykonania mają Niemcy. Przy okazji polecam Państwu właśnie tę dyskusję, o której wspomniałem, bo sobie przypomniałem, że ta dyskusja jest dostępna w kanale, znaczy w układzie otwartym. W tej dyskusji brał udział jeden z niemieckich generałów i Justyna Gotkowska z ośrodka, z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo to i nie tylko oni, ale bardzo ciekawa ta dyskusja. Zachęcam Państwa. Tydzień temu chyba, czy 1,5 tygodnia temu była publikowana. I ostatnia kwestia, historia. Czy w kwestii reparacji jakkolwiek, tego co się nazywało, tego co jest reparacjami, jakiegoś zadośćuczynienia za straty poniesione przez Polskę podczas II wojny światowej. Czy jest szansa, że Merz, jego ugrupowanie będzie miało inny stosunek niż SPD, przepraszam? Radykalnie zmiany polityki tutaj również nie zakładam. To znaczy projekt domu niemiecko-polskiego, który ma być takim flagowym elementem tej polityki pamięci Niemiec, on na pewno, tu też jest kilka znaków zapytania, ale on będzie pewnie realizowany. Zobaczymy w jakiej formie, gdzie i kiedy, bo tutaj naprawdę wątpliwości jest sporo. Ale na warunkach niemieckich, tak? Znaczy to będzie niemiecki dom tam. Bez wątpienia, ale nawet to sprawia liczne trudności, nawet stronie niemieckiej, począwszy od miejsca dokładnie, gdzie ma się znaleźć ten dom poprzez koncepcję wystawy głównej, jak i finansowanie. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś zadośćuczynienie, to pewnie taka szansa na nowe rozmowy będzie. Natomiast pamiętajmy, że Chadecja to jest środowisko bardzo konserwatywne, wywodzące się również z pewnych, czy mające te korzenie również w pewnych środowiskach wypędzonych w ziomkostwach. To jest istotny cały czas element elektoratu Chadecji. Między innymi dlatego, że to są osoby starsze, które, jak pokazują liczne badania w Niemczech, są dość mocno zmobilizowane, by głosować w ogóle w wyborach. W związku z tym warto o te głosy zabiegać. No i nie spodziewałbym się tutaj również przełomu. Mhm. Podsumowując, czy strategia nowego, przyszłego ewentualnego rządu niemieckiego, rozumiem, że nie będzie radykalnie odmienna od poprzedników i nie możemy się spodziewać jakiejś rewolucyjnej zmiany?
Ja bym widział jeden element, w którym moglibyśmy się dopatrywać szansy na większą współpracę. To jest polityka migracyjna. Dlatego, że rząd Merza, jeżeli zrealizuje część przynajmniej obietnic z tej swojej wizji polityki migracyjnej, która ma polegać na większym zaostrzeniu tej polityki, ale także na przykład wysyłaniu mniejszych takich sygnałów do przychodzenia kolejnych fal migrantów do Niemiec, ona, myślę, byłaby bardziej zbieżna z tym, co przedstawił na przykład polski rząd w strategii migracyjnej. I tutaj pole do pewnej bliższej współpracy pewnie się znajdzie. Natomiast cały szereg strukturalnych problemów, które są pomiędzy Polską a Niemcami, te będą wymagały długiej pracy i to zwłaszcza po stronie niemieckiej takiego zmiany myślenia o regionie i o miejscu Polski o tym sąsiedztwie. Bardzo panu dziękuję. Kamil Frymark, Ośrodek Studiów Wschodnich był z nami. Serdeczne dzięki. Dziękuję uprzejmie. To wszystko na dzisiaj. Bardzo jestem ciekaw, co państwo o tym sądzicie. Czy waszym zdaniem po zmianie rządu relacje polsko-niemieckie i nastawienie niemieckich elit do Polski może zostać skorygowane, może się zmienić? Czy to wymaga zmiany generacyjnej tak naprawdę i jeszcze wielu lat? Ciekaw jestem, co sądzicie. Napiszcie w komentarzach. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, jeśli uważacie, że warto, aby ten kanał istniał i był niezależny, wspierajcie go na patronite.pl. To bardzo ważne. Dziękuję wszystkim patronom, którzy to robią od dawna. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.